Za oknem ponad 30 stopni, więc dzisiaj mogło być tylko pastelowo i romantycznie. Planowałam także, że będzie szybciutko, wręcz ekspresowo, no ale to akurat nie wyszło. Jak wiecie, bardzo lubię koronki, firanki i różne dyndadełka. A w dzisiejszym filmie ulepię dla Was dwukolorową górną falbankę. Bazą w dzisiejszej pracy jest mój ulubiony pojemnik. W naszym sklepie występuje w kilku rodzajach, to jest rozmiar większy bez serduszka. Jest świetny i dosłownie na wszystko, bo w pokoju gościnnym trzymam w takim pojemniku piloty, a w sypialni kremiki i inne cuda koło łóżka. Tak wygląda użyty przeze mnie papier ryżowy. Jeżeli chcecie ozdobić tylko przód i tył pojemnika, wystarczy jeden. A ja planowałam ozdobić jeszcze boki, więc przydała mi się połówka z drugiego arkusza. Zaczęłam pracę od tego, że jak zwykle pojemnik загruntowałam białą farbą akrylową. Na zewnątrz pomalowałam 2 razy, a w środku tylko 1 raz. Wzór z papieru wydarłam i przyklejam klejem do deku. Smaruję powierzchnię, przykładam papier, a następnie papier klejem zasmarowuję od góry. Papier można przyklejać od samej góry, ale nie trzeba, ponieważ u góry i tak będzie falbanka. A jeżeli chcecie tak jak ja ozdobić także boki, to drugi arkusz będzie niezbędny. Na rogach staram się wzór łączyć tak, aby była swego rodzaju kontynuacja. Z tej strony wyszło mi całkiem dobrze, z drugiej trochę gorzej. Ale potem pudełko będę cieniowała i tego trochę gorzej wcale nie będzie widać. Po wyschnięciu kleju obszlifowuję zbędne kawałki papieru ryżowego. Suche pudełko prezentuje się tak i trochę widać, gdzie się kończy papier ryżowy. Można zamalować, ale i tak w tym miejscu przykleję ramki i napis, więc najprawdopodobniej nie będzie tego widać. Więc się nie przejmuję, lakieruję i przechodzę do robienia falbanki. Masa super lekka plus niebieska farba. Z ilością farby absolutnie nie można przesadzić, w ten sposób osiągniemy tylko jasne i pastelowe kolory. Gdy farby będzie za dużo, masa zacznie rozłazić nam się w rękach. Ale masa także może nam się rozłazić i kleić do wszystkiego, gdy ją przegrzejemy. Warto wtedy wsadzić ją na chwilę do lodówki i dać jej potem drugą szansę. Do zrobienia falbanki przyda nam się jakieś narzędzie z okrągłym końcem. Mój wałek do kulania właśnie ma taką końcówkę, ale nie każdy z Was ma wałek, a chyba każdy ma jakiś śrubokręt w domu. Do tego typu prac przydaje się także mata samoregenerująca. Te maty są świetne i niezniszczalne, moja ma już chyba 8 lat. A falbankę robi się bardzo łatwo. Po pierwsze trzeba masę rozwałkować i przyciąć na mniej więcej taką szerokość, jak robimy falbankę. A następnie jeden brzeg męczymy końcówką śrubokręta. Wtedy falbanka gotowa. I właściwie od razu, czyli jeszcze na mokro, moją falbankę przykleję do pudełka. Powierzchnię smaruję klejem, a następnie jakoś ładnie muszę ją udrapować. Podczas pracy okazało się, że dużo łatwiej pracuje się z falbanką, która nie jest jakoś bardzo długa. I z tego powodu podzieliłam ją na pół. Górę falbanki pocieniam z 2 powodów. Po pierwsze, w to miejsce za chwilę dokleję drugą falbankę, białą, a po drugie, na samym brzegu zaplanowałam wycisk z foremki. No i tutaj nie ma miękkiej gry, to wszystko na górze musi się zmieścić, nie mówiąc o tym, że powinno wyglądać w miarę naturalnie. Niebieska falbanka to wersja ćwiczebna. Można na niej z powodzeniem potrenować, jak najfajniej uformować falbankę. Jak wyjdzie lekki pasztet, to nie szkodzi, nie będzie tego widać, bo za chwilę ten pasztecik nakryjemy białą falbanką. Z jednej strony niebieska falbanka już jest gotowa, a niebieską masę chowam do woreczka, żeby mi nie wyschła. I od razu zabieram się za robienie białej falbanki. Robię ją dokładnie w ten sam sposób. Rozwałkowuję, przycinam i wygniatam. Staram się to robić w miarę szybko, kiedy jeszcze niebieska falbanka będzie plastyczna i będę mogła je razem skleić bez użycia kleju. To jest olbrzymi plus tej masy, nie mówiąc o tym, że wielka wygoda. Naprawdę nie potrzeba kleju, one łączą się ze sobą jakoś czarodziejsko. Wystarczy delikatnie docisnąć i to wszystko się do siebie znakomicie trzyma. Jeszcze gdy masa jest plastyczna, końcówką od pędzelka wygniatam sobie miejsce na wycisk sznurka. Ponieważ gotowa góra pudełka powinna się prezentować tak. Nie ma co przedłużać, wszystkie falbanki naokoło pudełka powstały w taki sam sposób.
Ta falbanka to wcale nie jest mój autorski pomysł. Znalazłam na YouTubie film, w którym babeczka robiła tort weselny. Z masy cukrowej wyciskała piękne falbanki, po prostu klękajcie narody. A moja falbanka to po prostu nędzna imitacja jej arcydzieła. Namieszałam niebieski, taki jak falbanka i przelatuję nim środek oraz dół pudełka. Wybrałam niebieski, ale środek biały, żółty bądź różowy będzie także do tej pracy świetnie pasował. Gdy wszystko już wyschnie, można się zabrać za wyciski sznurka. W sklepie mamy naprawdę duży wybór foremek z tego typu wyciskami. Ja wybrałam najprostszy kształt, ale oczywiście możecie wybrać coś bardziej fikuśnego. Akurat te wzory są dosyć delikatne i głębokie, więc jeżeli macie problem z wyciągnięciem wycisku z foremki, to są dwa wyjścia. Po pierwsze, można posmarować foremkę mąką kartoflaną i to powinno pomóc. Smarujemy mąką, wypychamy wzór, a następnie powinien się wyjąć bez żadnego problemu. A jeżeli nie macie mąki, to po prostu trzeba wypełnić wzór, a następnie foremkę z pastą włożyć na chwilę do zamrażarki. No dobrze, wracamy do pudełka. Gdy pasta wyschnie, wszystko lakieruję lakierem akrylowym matowym. A potem gąbeczką delikatnie przyciemniam brzegi, bo takie brzegi zawsze wyglądają lepiej. Z jednej strony będzie napis ze sklejki, a z drugiej rameczka z tektury. W rameczce ma być napis, ale nie chce mi się walczyć z transferem. Normalnie wydrukuję na drukarce, potem wytnę i przykleję. Żeby wszystko fajnie siadło i kartka się nie pomarszczyła, warto napis zmoczyć przed przyklejeniem. Pod wpływem wody zwinie się w rurkę, a gdy się już rozwinie, to znaczy, że można go przyklejać. Myślę często o sobie, że ja to jestem leń, ale nie taki patentowany, więc tutaj jeszcze troszeczkę inwencji twórczej, żeby nie było, że po prostu przykleiłam kartkę. Kilka brązowych plam od tyłu po prostu ją postarzy i będzie pasowała do całego pudełeczka. Przyklejam oczywiście za pomocą kleju do deku. Niebieska, szara i biała farba, wszystko wymieszane w dowolnych proporcjach i po prostu pomalowałam zarówno ramkę, jak i napis. Nie mogłam się powstrzymać, ale też nie miałam jak tego przed Wami ukryć. Zrobiłam kropeczki. A do ich zrobienia użyłam patyczka kosmetycznego. Najlepiej pomijmy to milczeniem. A teraz klej do złoceń i kawałeczek gąbeczki do naczyń. Klej nakładam gąbką, ponieważ trudno go zmyć z pędzla, właściwie trudno go zmyć z czegokolwiek. A taka gąbeczka do naczyń to sprawa jednorazowa, użyć i wyrzucić. Brzegi falbanek ozdobię folią termoton. Łatwa w użyciu, a jej dużym plusem jest to, że nie wymaga lakierowania. Klasyczny szlak metal trzeba lakierować, bo zzielenieje. A w wypadku folii termoton lakierowanie nie jest zalecane. Po prostu przyklejamy i odrywamy. Klej do złoceń zdejmuje nam z folii kawałki sreberka. A jeżeli nie zdejmuje, to albo przykładacie sreberko nie tą stroną, albo klej do złoceń jeszcze nie wysechł. Ponieważ folię zaczynamy przykładać wtedy, gdy klej pozostaje klejący, ale już nie brudzi palca. Wyszło delikatnie i w kamerze nie widać tego najlepiej, ale właśnie tak miało być. Przy pomocy Express Glue przyklejam zarówno ramkę, jak i napis z drugiej strony. Ten klej bardzo szybko łapie i świetnie trzyma. A teraz jeszcze kilka drobiazgów, dzięki którym całość będzie wyglądała lepiej. Jasna sprawa, że rameczkę zawsze warto podcieniować. A wysoki połysk zawsze sprawia, że nasza praca wygląda elegancko. Tym razem do ozdoby użyłam lakieru samopoziomującego oraz bezbarwnej konturówki. Lakier nalewam i delikatnie rozprowadzam wykałaczką, żeby doszedł do wszystkich zakamarków. Jeżeli okaże się, że nalałam za cienko, to można później dolać, nic straconego. A rameczkę objeżdżam bezbarwną konturówką. Teraz jeszcze konturówka nie wygląda fajnie, bo mam mleczny kolor, ale potem jak wyschnie, da nam piękny błysk. No właśnie, na mokro to jeszcze trochę słabo wygląda, ale potem jak wyschnie, będzie jak $1 000 000. A teraz jeszcze gałeczka i nóżki. Nóżki przemalowałam na biało, a następnie delikatnie pokryłam klejem do złoceń. A gdy klej wysechł, oczywiście to wszystko pokryłam folią termoton. Nóżki przyklejam, a gałeczkę najczęściej przykręcam. Gotowe pudełko o roboczej nazwie Tico Tico Romantico prezentuje się tak. No cóż, jeżeli upał się nie skończy, to tego lata chyba nie uda mi się zrobić ani jednej poważnej pracy.
Jak zwykle listę produktów, których użyłam w filmie, zamieściłam pod tym wideo. A wszystkim cierpliwym, którzy ze mną dotarli do końca, dziękuję, zapraszam do naszego sklepu na inspirello.pl oraz na naszą grupę na Facebooku.